Jeżeli zastanawiacie się, co robi czarnula zimą w śniegu, a nie w ciepłym garażu, to cofnijmy się o miesiąc. Witam się z Państwem po raz kolejny. Chyba już to kiedyś widzieliśmy, nie? Ta sama historia. Otworzymy trochę te wrota. Specjalne cyk. Zastawki, żeby wiatr nie zamknął. Jest i ona. Mercedes 320 CE Velour Czarnula. Coś tutaj ciekawego znalazłem. Już wczoraj jeździłem tym samochodem, ale znalazłem coś ciekawego. No. Dobrze, że ten film nie jest przeznaczony dla dzieci. Kluczyk zapasowy, bo ten właściwy mam, ale jest już tak starty, że blokuje się prawie i się boję, że się mi zablokuje, więc używam takiego zapasowego, który dostałem. On jest chyba właśnie taki awaryjny i też planuję właśnie wymienić na właściwy kiedyś tam. Dobrze, zobaczymy, jak to odpala. Właśnie dobrze się składa, że akurat teraz nagram, wyciszymy, że się składa, że to odpalam, ponieważ mam zagwozdkę z rozrusznikiem, którego już zrobiłem, regenerowałem jakiś czas temu i jest podobno jak nowy, albo jest bardzo dobrze zrobiony, tak mi utwierdzano. Jednak po założeniu tego rozrusznika przy odpalaniu czasami po prostu zachowuje się tak, jakby było gdzieś za mało prądu, albo było zwarcie. Że kręci, nagle zatrzyma się i znowu kręci, wiecie, tak? By gdzieś nie łączyło kable, albo żeby było coś tam nie tak z tym rozrusznikiem. Teraz. Nie wiem, czy było słychać, jak on tak szybciej kręcił, słabiej kręcił. Po prostu czasami nie kręci równo, tylko zatrzyma się trochę lub tak by miał ciężko. I zastanawiam się, co to może być. Bo rozrusznik jest po regeneracji, a mimo to on ma taki problem. Ktoś mi powiedział, że może być też wiązka rozrusznika gdzieś uwalona albo nie łączy. Ktoś inny też mi powiedział, że może kabel masujący, który idzie między silnikiem a ramą. Jest taki kabel łączący, nie? Taki, wiecie, żeby masa była z silnika na karoserię i odwrotnie połączona, nie? Trzyma. Żeby jego poprawić albo go odkręcić, skręcić go na jeden, bo on może się tak rozczapiżył. Nie wiem, może wy macie jakieś pomysły. No nic, dobrze. Film będzie przydługi, ale potniemy. RK jest. Wyjeżdżamy. Cyk. Właśnie, zaprezentuję mleczarnię. Chociaż ostatnio też pokazywałem, jaka idzie u mnie. Jakoś nie jest tak strasznie, chociaż jest, no. Zależy, co dla kogo jest, oznacza strasznie, bo ja widziałem takie mlekarze, są tutaj, wiecie, na pół szyby, nie?
No i tak jak ostatnio się rozglądałem, to na razie dostępnych nie ma zamienników Pilkingtona. Dodałem się do wishlisty. Jak coś się pokaże, to wtedy będziemy myśleć. A tutaj jest jak jest. Bo tutaj jest jak jest po prostu. Jak tam rozruszniki, chciałem powiedzieć, bezpieczniki. W miarę jest wszystko ok, nie ma wilgoci. Auto będzie teraz miało wycieczkę do Drezna. Jedziemy tym samochodem do Drezna na 6 tygodni. I tam postawię je pod chmurką. Na parkingu, ale pod chmurką. Więc trochę tu wilgoci wpadnie przez te 6 tygodni, bo tak to tylko stał w garażu i używane było tylko w suche dni. No ale cóż, taka sytuacja jest, że jestem trochę zmuszony użyć samochodu, bo innego nie mam akurat. Chociaż ja sądzę, że będzie wszystko z nim w porządku. Dowiezie nas na miejsce. Bez problemu oczywiście, no bo to Mercedes. Ale gadam kłopoty. W garażu czekają na lepszy okres 17 AMG. No, przy okazji zaprezentuję, co tutaj mam. Za koła. O nie. Takie oto standardowe AMG-ki, monobloki. Jak już uporam się z blacharką, to zajmę się tymi kołami. Tutaj mam te wszystkie dane, co to za koła. Made in Belgium. 71 łamane na 2J na 17H2. I ET jest... Pajączek, uciekaj. ET jest 35. Czyli odsadzenie, tak? Znaczek, że to oryginal. No i mam takie 4 zacne kółeczka, które czekają na nowe opony. Jak się uporam z blacharką, to wtedy muszę je dać do renowacji. Zrobimy im ładny lakier nowy i będzie lepiej wyglądał. Fajnie się jeździ na tych kołach. Usztywnia się zawieszenie oczywiście od razu, wtedy jest fajniej. No i czekają te koła, a tu pod spodem czeka 90 zbiornik. Też na zamontowanie pokrywy silnika. No i jak to na wsi? Jesienią wiadomo, trudka na myszę. No nic, Łęczyca. Jedziemy do Drezna. Zobaczymy, czy dojedzie. Zatankowane. Co to się tu ukazuje zza tego wiciaka? To jest, proszę Państwa, Czarnula w leśnych okolicznościach. Przyjechałem tym samochodem do Drezna i zostanie ten samochód w Dreźnie do świąt. Na święta planuję wrócić dopiero do Polski. No i w czasie świąt też zacznie się coś, o czym też nie mówiłem, a co zaplanowałem. Teraz może sobie wsiądę najpierw. W poprzednich 2 odcinkach mówiłem dużo o tym, że szukam miejsca, żeby robić, ogarniać rdze, wiecie, zrobić mu konserwację i zająć się tym, co najgorsze w takim samochodzie, czyli rak. No i cóż, latem podjąłem pewne kroki, znalazłem takie miejsce, gdzie chłopaki zajmują się dosyć profesjonalnie takimi sprawami. No i po kilku odwiedzinach, rozmowach zarezerwowałem sobie miejsce u nich. Właściciel powiedział, że może przyjąć na warsztat po nowym roku, gdzieś na wiosnę powiedział ten samochód, nie? Bo jest kolejka, ale możliwe, że jak się coś zwolni, to może nawet i w okolicy świąt już miałbym mu podstawić ten samochód. Więc kto wie, może w święta już Czarnula trafi na warsztat i zacznie być ogarniana rdza.
To, co najbardziej mnie boli, to co najważniejsze jest tutaj. Przy okazji, po takich oględzinach i rozmowach doszliśmy do wniosku, że na zewnątrz, czyli wiecie, konserwacja spodu, tak, wszystko tam, gdzie potrzeba, gdzie coś będzie zerwane, prawdopodobnie wszystko będzie zerwane i będziemy od nowa naprawiać te zardzewiałe części, nowa powierzchnia antykorozyjna, wiecie, wszystko zgodnie ze sztuką, tak jak ma być. No i przy okazji też będziemy robić na zewnątrz karoserię, czyli będzie robiona też blacharka i lakierka całości. Jak żeśmy obejrzeli, to praktycznie każdy element samochodu wymaga jakiejś ingerencji blacharsko-lakierniczej albo lakierniczej, więc doszliśmy do wniosku, że będzie lakierowany całościowo, więc cały samochód będzie w nowym lakierze. No i jeszcze w tym wszystkim przy okazji, jak to się mówi przy okazji, będę chciał zrobić, pociągnąć nowe, oczywiście te zardzewiałe, już takie leciwe przewody hamulcowe, bo wydaje mi się, że nie wszystkie są takie pokorodowane. Te co idą od komory silnika, są w trochę lepszym stanie. Zobaczymy od dołu, tam gdzie się to, wiecie, w punkcie, w którym się łączy. Jeżeli coś będzie w dobrym stanie, to zostawimy, ale to, co będzie trzeba wymienić, to wymieniamy na nowe. No i oczywiście zachęcają mnie do miedzianych przewodów i ja też, mnie tam to nie zależy, mógłbym założyć miedziane, ale ten samochód będę chciał zarejestrować w Dreźnie, bo będę chciał go używać sobie na co dzień u siebie, a nie trzymać go na polskich rejestracjach. Więc podejrzewam, że niemiecki TÜV nie zaakceptuje miedzianych przewodów hamulcowych, tylko będzie trzeba stalowe kłaść. Poczytałem trochę po necie, no i znalazłem takie informacje, że chcą po prostu nie przejdzie tego przeglądu, po prostu samochód w niemieckim TÜVie nie przejdzie przeglądu na miedzianych przewodach hamulcowych. Pozostaje po prostu założyć stalowe, nie? Giętarka i będziemy chyba kłaść stalowe. Zobaczymy, ile tego będzie do naprawy, ale będę chciał to przy okazji też zrobić. O, widać, tutaj jest rdzawka. No wiecie, każdy element wymaga jakiejś naprawy, nie? Tutaj to wiadomo, standardowe miejsce. Chciałem dużo rzeczy zrobić, ale niestety budżet, wiecie, przy lakierowaniu całego auta, wiecie jakie są ceny. Nie będę tutaj mówił o kosztach, ale jednak budżet sprawia, że będę tylko się zajmował samą rdzą. No i te przewody hamulcowe, bo to jest istotna rzecz, miękkie i sztywne. Wrócę jeszcze do silnika, że właśnie te stare uszczelniacze zaworowe są skruszałe i puszczają olej. No i wiecie, efekt jest taki, że co jakiś czas lubi sobie pójść jakiegoś niebieskiego bąka. Ubytek oleju, poza tym, że on coś tam sobie bierze, no bo każdy silnik troszkę tam jest znikomy. No. Jak zrobiłem 1000 km, to na 1000 km raczej ile ja musiałem dolać? Nie, no z pół litra, nawet nie. Podejrzewam, że tak z 300 ml oleju mi zjadł na 1000 km. Bo przy 2000 musiałem dolać pół litra. No to tak z taką górką. No to powiedzmy, że takiego ubytku wielkiego nie ma. No ale mimo to chcę to zrobić. Od razu otworzymy górę, zobaczymy jakie są gniazda zaworowe, jak to wszystko u góry wygląda, żeby to już porządnie zrobić, przeserwisować, żeby w dalszym ciągu ten silnik mógł służyć. Co jeszcze przy okazji tego remontu? No właśnie w sumie to jest to, blacharka, hamulce i ten silnik. Wstępne wyliczenia mamy, budżet jest jaki jest. A co się stanie po drodze, to zobaczymy. Jeżeli coś zostanie, jeszcze uda nam się coś więcej zrobić, to zrobię, a jak nie, to po prostu zostanie tylko to no i składamy samochód do kupy i w przyszłym roku będę się cieszył autem już zrobionym, ogarniętym blacharsko. Takie są plany, takie są marzenia. Miałem na biurku swoim tego Mercedesa, ale dzisiaj postanowiłem go przynieść do samochodu i go zostawić już w aucie, bo u mnie się tylko niszczył. Cyk. 320. Dobra, to teraz może
opowiem coś więcej o tym, gdzie jesteśmy właśnie przy okazji. I nie wiem, czy będzie słychać, czy będzie widać. Słychać to będzie. Przyjechaliśmy dzisiaj na wycieczkę do Bastei. To jest takie miejsce w górach w szwajcarskiej Saksonii. Bardzo fajne miejsce, warte odwiedzenia. Jak ktoś z Was będzie tu gdzieś w okolicy, to warto przyjechać i zobaczyć. Miejsce się nazywa Bastei. I to jest taki, kurczę, no można poczytać w internecie, ale jest hotel na skraju skały i jest taki stary most wyryty w skałach z 1600 któregoś roku. Bardzo fajne miejsce. Niestety już słońce zachodzi, musimy się zwijać, bo nic nie będzie widać, ale właśnie tutaj przyjechaliśmy na wycieczkę. I te urocze tutaj uliczki niemieckie. Właśnie, Czarnula wróciła do ojczyzny na krótki okres czasu. Za sprawą swego dobrodzieja. Jeszcze wracając do tego, co mówiłem a propos remontu, to bardzo mnie kusi, żeby od razu też, jeżeli zobaczymy, jak pozwoli budżet, żeby wymienić sprężyny w zawieszeniu. Bo niestety przód mi usiadł, tył się podniósł do góry. Poza tym, jak auta z lat 90. trochę jest taki miękki. Jak się jeździ po mieście albo na ciasnych zakrętach, to no jest trochę kolumbry na lewo, prawo. Nie? Jest komfort, ale znów jedzie się trochę jak łajbą. To się żona teraz dowiaduje o kolejnych remontach. Ale niestety chyba nie dam rady Aha. kupić, bo mi braknie pieniędzy. Nie no, myślę nad czymś takim najprostszym, no jakiegoś Aybacha Pro Kit jest, tak? Dedykowany zestaw, który tam no 4 chyba centymetry obniża samochód. Myślę o czymś takim. Nie chcę iść w stoka, bo ze stokiem są problemy takie, że auto albo za wysoko stoi, albo wiecie. Poza tym nie zależy mi na tym, nie jestem fanem win Polizei i tutaj ten samochód nie jest idealny z winem. Jest przywracalne wszystko i to jest taka sztuka, żeby utrzymać go w klimacie oryginalności, ale też ma taki trochę swój sznyt czegoś, co mi się podoba. Na przykład przód jest od 3. serii, tył jest od 2. serii. Na przykład. I nie mam zamiaru tego zmieniać, bo mi się to podoba najbardziej. Później jeszcze pójdą monobloki 17. No i zobaczymy, czy się da, ale będę chciał po prostu zrobić niemiecki TÜV i go zarejestrować już tutaj, po stronie niemieckiej. Czy się to uda? Mam nadzieję, że tak. I będę mógł się cieszyć autem na co dzień. No, w niedzielę powiedzmy, bo to na co dzień to raczej... Dobra, dziękuję. Musimy włączyć nawigację, bo nie wiem jak jechać, więc... Jesieni pańskiej roku 2023. Odezwę się jeszcze. Eju. Wracam teraz z pracy i przede mną jest jakiś dziwny samochód. Nawet nie wiem co to jest. Z bliska widziałem, że to się nazywa Ora. Jakiś GWE albo coś, ale powiedzcie mi szczerze, co to jest? LEDowy pasek jakiś na tym. Nie mogę go dogonić, tak zapieprza. Co? Ora? Już zatankowane polskim paliwem. Jesteśmy w Zgorzelcu i jedziemy w stronę Wrocławia. Może pogoda nie jest zbyt dobra, ale fajnie się jeździ. Klaps. Jeżeli się zastanawiacie, co ja takiego szalonego robię, jeżdżąc zimą w śniegu, w lodzie i w soli, tak jak tutaj, w soli tym samochodem. Otóż przeliczyłem się trochę, bo liczyłem na to, że zima będzie trochę łagodna, tak jak każdego grudnia było. I że powiedzmy do świąt nie będzie śniegu i nie będzie soli. No ale cóż, przyjechaliśmy do tego Drezna i używamy ten samochód na weekendy. A że jest od porad tygodnia już zima, no to co poradzisz na to, nie? Dlatego też jeżdżę, aż do świąt będziemy jeździć i używać jak na co dzień samochód. Plan może był szalony i głupi, ale na moje pocieszenie jest to, że zaplanowałem i tak na styczeń robić
remont blacharsko-lakierniczy tego samochodu. Więc jeżeli trochę soli dostanie, trochę soli i pieprzu, to się nic nie stanie, prawda? Bo i tak wszystko będzie czyszczone i naprawiane. Gdzie boli? Wszędzie boli. Dlatego też, tak jak ostatni miesiąc widzieliście na vlogu, przez ostatni miesiąc zbierałem się, żeby udostępnić coś, ale nigdy nie było jak, był za krótki, więc macie taki zglepek całego miesiąca. W jaki sposób wylądował samochód tutaj. Tutaj, czyli Czyli w Saksonii, w Breźnie. Idziemy teraz na spacer, dzisiaj jest 3 grudnia, pogoda znowu zimowo-jesienna, zimowa bardziej. No i co, czekajcie na kolejne filmy. Będę starał się pokazywać, co się dzieje, jak się dzieje. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrowienia z Saksonii.